Czy pamiętacie jeszcze o CD Action? I wcale się nie dziwię, jeśli nie, ponieważ było to pismo super popularne o grach komputerowych przede wszystkim, później to się rozszerzyło również na konsole, no i wraz z wzrostem popularności oraz samego dostępu do internetu, wszystkich ogólnie magazynów o grach i o komputerach było coraz mniej i te aktualnie na rynku przetrwały tylko PSX Extreme oraz właśnie CD Action. Tylko dlaczego ja teraz o tym mówię? Otóż ekipa postanowiła się szarpnąć na coś takiego, to znaczy na wydanie specjalnego numeru, który jest w 100% poświęcony Dragon Ballowi. Miałem względem niego całkiem spore oczekiwania, no i spróbuję Wam tutaj teraz co nieco opowiedzieć, czy w ogóle było warto czekać. Pismo dojechało do mnie dokładnie w sobotę, 22 lutego. Tak, też byłem zaskoczony. Złożyłem preorder i pewnie dlatego udało się tak szybko, chociaż dziwne, że w sobotę. Do preorderu była dołączona alternatywna okładka na oddzielnym kartoniku oraz 3 dodatkowe artykuły w formie PDF, które nie zmieściły się po prostu w całym magazynie. Przy okazji mówiąc o tych alternatywnych okładkach, trochę ich nie rozumiem. Znaczy, fajnie, że są, ale tu mam trochę coś takiego, że co ja mam teraz z tym zrobić? Nie będę w ogóle udawał jakiegoś speca od tego medium. Nagrywam to specjalnie. Tydzień po premierze, dokładnie tydzień po premierze, postanowiłem, że dam sobie tydzień na spokojne przeczytanie, zastanowienie się, czy w ogóle warto było w to zainwestować. No więc, kiedy zacząłem przeglądać magazyn na świeżo, na bieżąco, pierwsze wrażenia były bardzo pozytywne. Od razu rzuciło się w oczy mnóstwo takich dywagacji, felietonów, też mnóstwo wiedzy, którą tam autorzy próbowali przemycić. Na przykład o historii życia Akiry Toriyamy, na przykład o kanonie Dragon Ballu, o fillerach, o twórczości fanowskiej. Sam o paru rzeczach zdążyłem zapomnieć przez te parę lat i no niektórych rzeczach się po prostu dowiedziałem tak jakby na nowo. Niech za przykład posłuży Paikuhan albo Gregory. Obie postacie były zupełnie niekanoniczne. Jeżeli patrząc na to, że manga jest 100% kanonem, a cała reszta już nie, no zwyczajnie wypadło mi to z głowy. I ogólnie jest tutaj sporo artykułów, gdzie autorzy nie tyle po prostu próbują coś recenzować, co właśnie trochę bardziej twórczo opisywać dane dzieło. Trudno mi się tutaj doszukiwać jakichś błędów merytorycznych. Sam na pierwszy rzut oka na pewno ich nie zauważyłem. Po prostu te artykuły są wysokiej jakości. Zdecydowanie trudno o coś takiego na polskim poletku, a już na pewno jeśli chodzi o druk, jeśli chodzi o Dragon Balla. Bardzo mi się podobała dyskusja 5 członków redakcji, jak przypuszczam, o Dragon Ball GT. Ucieszyło mnie to, że właśnie jest dużo takiej polemiki, takich felietonów, właśnie bardziej ogólnie o uniwersum, o anime, o mandze, a nie tylko o grach, bo jednak jakby nie patrzeć, CD Action jest standardowo pismem o grach i z jakiegoś powodu byłem nastawiony na to, że to będzie po prostu analiza, no może nie analiza, ale będzie lista wszystkich możliwych gier z tego uniwersum Dragon Balla do tej pory wyszły. W ogóle nic takiego tutaj nie miało miejsca. O grach jest po prostu garść artykułów i uważam to tak naprawdę za plus. Inna sprawa, że uważam za dyskusyjny dobór gier, które zostały opisane oraz całej reszty tak naprawdę wydania, o czym przejdę za chwilę. Co nie zmienia faktu, że wszystko nadal stoi na bardzo wysokim poziomie. Tylko nie byłbym sobą, jakbym nie znalazł trochę problemów, trochę takich rzeczy, które mnie denerwowały, które uważam, że powinny być zrobione trochę inaczej. Bo o ile jest to dosyć oczekiwane i oczywiste, że takich błędów merytorycznych typu pomylone jakieś imiona, nazwiska, czy po prostu błędy nawet fabularne, no to nie ma tutaj czegoś takiego. Tak, jednak literówek już się trochę zdarzyło, gdzie niegdzie tekst nie został prawidłowo podmieniony, gdzie niegdzie jest jakaś tam głupia literówka. I szczerze powiedziawszy, to mnie dosyć negatywnie zaskoczyło. Nie w takim sensie, że one tam są, bo to jest niemożliwe, żeby ich tam nie było. Po prostu jest to fizycznie niemożliwe dla człowieka, żeby robić takie rzeczy zwyczajnie bezbłędnie. Ale jest ich trochę więcej niż bym się spodziewał, niż bym oczekiwał od CD Action, jednak od redakcji, która pisze te rzeczy, no już przynajmniej 20 lat. Sam Spiken chyba od 15 lat pracuje w CD Action. W jakiś sposób musiał to też przez niego przechodzić i trochę szkoda, że nie udało się wyłapać większej ilości literówek. No i właśnie kwestia doboru tych artykułów.
coś, czego nie do końca właśnie rozumiem. Bo na przykład już na starcie, już prawie na starcie dostajemy artykuł o Dragon Ball FighterZ. Moja pierwsza myśl, po co? Nie zrozumcie mnie źle. Artykuł jest świetny, napisany przez Radka Pisula i on bardzo fajnie opisuje tę grę, bardzo tak aż holistycznie. Nie odniosłem wrażenia, że to jest taka typowa recenzja, taka szablonowa. Tylko znowu, po co w tej chwili opisywać w magazynie drukowanym grę, która wyszła już 7 lat temu. Dla przypomnienia, to był rok 2018, gdzie autorzy zakończyli już dodawanie tych wszystkich DLC, tych wszystkich bohaterów, wojowników, bo rozumiem, że gra jest wspierana pod takim kątem e-sportowym i bardzo dobrze nadal się trzyma. No to skoro chcemy opisać Dragon Ball FighterZ, to czemu nie poruszamy tej sceny e-sportowej trochę bardziej niż samą grę? To byłby moim zdaniem znacznie ciekawszy artykuł, trochę bardziej uzasadniony. Podobnie mam na przykład z recenzją Kakarotto, gdzie jest to po prostu recenzja Kakarotto. I ja rozumiem, że znowu jest to gra cały czas aktualizowana, ostatnio nawet zapowiedziano DLC z Daimy, ale znowu jest to na tyle już kilkuletnia gra, gdzie ona jest bardzo popularna i wśród świadomości graczy, że trochę nie wiem, po co ją teraz opisywać. Żeby to był właśnie artykuł tylko o DLC-kach, gdzie właśnie podstawkę znają wszyscy, a DLC-ki, nie oszukujmy się, już bardzo mało osób kupuje te DLC-ki do Kakarotto w tej chwili szczególnie. To byłby ciekawszy artykuł, trochę analiza pod trochę innym kątem. Więc wiecie, o co mi chodzi z tymi grami, że one są trochę zbyt stare, żeby wzbudzić jakieś zainteresowanie, ale jednocześnie są zbyt nowe, żeby można było tworzyć o nich jakieś takie retro story, jak często jest na felietonach gdzieś tam. Dlatego bardzo mnie ucieszyło to, że był tutaj opis na przykład tych starych Dragon Balli jeszcze na NES-a, tych najpierwszych wręcz prymitywnych gier z uniwersum Dragon Ball. Bardzo mnie cieszy też obecność opisu Dragon Ball The Breakers, gdzie jest to na tyle już unikatowa gra, na tyle, owszem, nie najnowsza, ale jest na tyle inna od tego wszystkiego, na tyle pominięta, że wręcz jest super ciekawym tworem, gdzie jak ktoś zagra, to faktycznie już zauważa w niej pewną unikatowość jak na takie uniwersum. I o tym pisze też sam autor artykułu, w związku z czym taki dobór tej gry rozumiem do takiego pisma, żeby przedstawić coś ciekawego. A całej trylogii Budokajów, zarówno tych starych, klasycznych Budokajów, jak i Tenkaichi, czyli 2 trylogiom, im została poświęcona cała jedna strona, dosłownie po jednym akapicie na część. I to jest w ogóle taki przykład artykułu, który uważałbym za zbędny całkowicie, bo on absolutnie nic nie wnosi, on też nic praktycznie nie wyjaśnia, nie dowiemy się z tego artykułu absolutnie nic nowego, poza przypomnieniem, że coś takiego istniało. Domyślam się, że to po prostu musiało być jakieś rzeczy musiały być zapchane dziurami, no i niestety padło na te Budokaje. Bardzo szkoda, bo zamiast tego, tej jednej strony opisu z tych starych części, dlaczego tutaj nie ma na przykład Sparking Zero, które jest najnowsze, tak? Dlaczego nie ma żadnej analizy, chociażby bardzo kultowych też, trylogii Legacy of Goku. Super, jakieś tam retro analizy, gdzie no, w Polsce ludzie mają niesamowitą nostalgię do tych gier. Z podobnego powodu trochę nie rozumiem, po co jest tutaj recenzja Dragon Ball Super, które już się jakby nie patrzeć dawno skończyło. No i znowu, bo to jest mowa bardziej o anime niż o mandze, ale gdyby był artykuł całkowicie poświęcony mandze, myślę, że byłby on znacznie ciekawszy. Więc to są takie rzeczy dosyć dyskusyjne, które ja bym po prostu poddał pod wątpliwość, czy powinny się tutaj pojawić, czy jest zwyczajnie sens, żeby one tutaj były. Tak z trzeciej strony absolutnie nie chcę się czepiać tego, że nie ma czegoś tam. Ogólnie uniwersum Dragon Ball było przełożone na tak wiele różnych mediów. Mógłbym się czepiać, jako że grał Super Card Game, to mógłbym się czepiać, że nie ma tutaj ani słowa o żadnej karciance. Ale gdybym się zajmował na przykład zabawkami, to mógłbym się czepiać, czemu nie zostało nic wspomniane o jakichkolwiek figurkach, czy właśnie zabawkach kolekcjonerskich, które tam na przestrzeni lat tyle wychodziło. I mówię o tym, bo odniosłem wrażenie, że w paru miejscach te artykuły to trochę niewykorzystany potencjał tak do końca. To znaczy po prostu czuć, jak się czyta, że nagle ktoś musiał postawić tutaj kropkę, ok, więcej miejsca nie mamy. Zdecydowanie czytając część z tych artykułów widziałbym tutaj miejsce na ich rozwinięcie, kosztem oczywiście pozbycia się niektórych innych, trochę może mniej potrzebnych. Myślę, że najlepszym do tego typu przykładem będzie właśnie ta wspomniana rozmowa, wspominka o Dragon Ball GT, gdzie po prostu
fantastyczny klimat tego artykułu. Naprawdę świetnie się czytało całą tą rozmowę i nagle kropka, koniec. I to mógł być najlepszy tekst w całym tym wydaniu. Niestety, zanim zdążył rozwinąć skrzydła, już musiał się skończyć, bo nie było więcej miejsca. No i mówiąc o tym wywiadzie, jeden z chłopaków tam mówi o tym, że w ogóle można byłoby przygotować wiele dodatkowych stron materiału na temat różnic kolorystycznych w wydaniach na płytowych Dragon Balla. Tylko że teraz nie ma na to miejsca, czasu i tak dalej. Tak parafrazując oczywiście. No i tak się zastanawiam, ale dlaczego nie ma? Co stało na przeszkodzie? Swoją drogą myślę, że to byłby koszmar dla detypowców, poładowanie tych niuansów graficznych, kolorystycznych pomiędzy różnymi wydaniami. Ale pomijając to, szczerze wątpię, że aż całe nowe wydanie na 100 stron dałoby się wypełnić, ale myślę, że dodatkowych kilka stron by nie zaszkodziło. Jeżeli jesteście ciekawi takiego porównania, no to na przykład Totally Not Mark ma już o tym materiał na swoim kanale, w sumie już od jakiegoś czasu. Bo mówiąc teraz na przykład o innych artykułach, no to właśnie były 3 dodatkowe tematy w formie pliku PDF, o którym już wspomniałem i szczerze powiedziawszy, były one świetne. I bardzo, bardzo szkoda, że one są tylko tym preorderowym bonusem. Jeżeli CD Action zdecyduje się na wydanie tego również do sklepów, do punktów prasowych, szczerze trzymam kciuki, liczę na to, że udałoby się w jakiś sposób tamte dodatkowe artykuły jednak zmieścić albo zmienić coś po prostu, gdzieś coś poprzestawię. Te dodatkowe artykuły traktują o historii Dragon Balla w Polsce, ale nie historii takiej, jaką właśnie my znamy, tą nostalgiczną część, ale mówią o kulisach tego, jak stacje próbowały zdobyć prawa do tego, jak któraś tam stacja, spółka upadła, ktoś coś kupił, ktoś coś sprzedał i tak dalej. Bardzo fajna wiedza, szczerze powiedziawszy. Z tego artykułu dowiedziałem się, że film kinowy pierwszy z Brolim też był wydany w Polsce i nigdy tego do tej pory nie widziałem. Widziałem pierwsze 3 kinówki, które były wydane na kasetach VHS, ale nigdy nie widziałem tej zbroi. Nie miałem pojęcia, że ona w ogóle była w Polsce w jakiś taki oficjalny sposób. Oprócz tego artykuł o właśnie różnych rysownikach i animatorach w trakcie trwania Dragon Ball Z. No i fajny tekst o Dragon Ball Online. Bardzo się ucieszyłem, że zobaczyłem coś takiego znowu. Coś, co totalnie widziałbym w podstawowym wydaniu. I tak zastanawiałem się dlaczego w ogóle taki dosyć losowy, czasami wręcz dobór tych artykułów. No bo sami spójrzcie na spis treści. Troszkę starszych, trochę nowszych gier, tak tematy bardziej felietonowe też. Dobór dosyć, bym powiedział, dyskusyjny. Jak się przegląda te magazyn tak wyrywkowo, to macie takie wrażenie, że jakby nie ma tutaj jakiejś takiej spójności, jest to trochę poszatkowane. Tym bardziej, że nie ma podziału na kategorie, tylko wszystko leci jedno za drugim, więc nie jest to trochę tak ustrukturyzowane. Zastanawiałem się, dlaczego taka decyzja. Po pierwsze, nie wiem, może po prostu mogli tak zrobić, może po prostu chcieli tak zrobić, może po prostu dzisiaj, że ich się nie robi tak klasycznie, jak kiedy ja ostatnio czytałem jakieś pismo drukowane, pewnie z 20 lat temu. Ale po drugie, mam taką teorię spiskową, że gdyby to wypaliło finansowo, to moglibyśmy to dostać drugi numer tak naprawdę, takiego w 100% poświęcone Dragon Ballowi. Tak samo można byłoby opisać kilka innych gier, kilka innych anime, na przykład nie ma tutaj recenzji Sandlanda. Dlaczego tu nie ma recenzji Sandlanda? Może dlatego, że to jest 100% Dragon Balla. Owszem, ale o innych dziełach Toriyamy też tu jest opisane. O innych grach Toriyamy też jest zalążek, gdzie jest materiał kompletnie niewykorzystany ponownie. Więc to jest taka moja teoria spiskowa, że gdzieś to może z tyłu głowy Spikeina siedzi. Czy ja właśnie podpuszczam, żeby coś takiego faktycznie miało miejsce? Nie zaprzeczam. Czy sam drugi taki numer bym kupił? Nie-wykluczone. Czy napisałbym coś do drugiego numeru, gdybym został to poproszony? Również nie wykluczam. No i nie mogę nie wspomnieć o rzeczy, która mnie osobiście najbardziej drażni, ale to jest takie moje zboczenie zawodowe. Bardzo zwracam uwagę na szatę graficzną oraz na grafiki, które są użyte w materiałach różnego rodzaju, po prostu. No i zaczynając nawet od okładki, no nie podoba mi się. W 100% popieram i doceniam próbę naśladowania stylu okładek z klasycznej mangi i uważam, że jest to próba nawet udana. Po prostu nie podobają mi się rendery użyte chyba właśnie z gry Kakaroto. I właśnie to jest ten problem z szatą graficzną w tym wydaniu, że
Jest ona trochę niespójna i właśnie czasami jednak zajeżdża mi takimi wydaniami, takimi gazetami zwyczajnie sprzed 20-30 lat. Jeżeli spojrzymy na spis dzieł Toriyamy czy na listę wszystkich kinówek, no to czy jest to estetyczne? Okej, jest to kwestia gustu, owszem, ale troszkę dalej widzimy na przykład recenzję Kakarota, który jest ciemnym tekstem na ciemnym tle. I było to dla mnie nie do zniesienia. Accessibility leży. I nie było to przecież technicznie niemożliwe do zrealizowania. Po prostu ktoś podjął taką decyzję, że taki kontrast wystarczy. No i ta niespójność też mnie osobiście bardzo drażni pod kątem grafik, które zostały użyte w środku. To znaczy, czasami są tam oficjalne ilustracje Toriyamy, czasami są tam screeny z anime, czasami są tam wycięte postaci z mangi. A czasami są w ogóle ilustracje zupełnie nieoficjalne. To mi się po prostu źle kojarzy od tych 20, prawie 30 lat, kiedy w Polsce na tej fali popularności Dragon Balla oczywiście do nas też spływało mnóstwo tych chińskich zabawek, figurek, które też miały podpisane rzeczy typu Vegeta jako Broly albo Broly jako Goku. W momencie, kiedy widzę taki miszmasz, to po prostu mam tylko takie skojarzenia, gdzie to jest po prostu takie moje zboczenie. Ja po prostu staram się zawsze używać tylko tych oficjalnych grafik, albo nazwijmy to reprodukcji tych oficjalnych grafik. Bo mówiąc naprawdę o spójności, mamy na przykład screeny z mangi, gdzie czasami są po polsku, czasami są po angielsku, czasami są po japońsku. Jeszcze rozumiem, że tam, gdzie jest po polsku, chodziło o pokazanie przykładu tłumaczenia, ale czemu całej reszty nie użyć po angielsku? No i ogólnie, jak widzieliście, trochę sporo się czepiałem, ale myślę, że sporo z tego czepiania zwyczajnie wytnę, bo to jest takie czepialstwo za czepialstwa, a nie o to w tym wszystkim chodzi, mam wrażenie. Bardzo się cieszę, że CD Action poszło w taki numer, w taki magazyn i uważam, że same artykuły były dobre. Poddałbym pod wątpliwość dobór artykułów, to znaczy, czy niektóre tematy powinny się w nim pojawić zwyczajnie, czy nie byłoby miejsca na coś ciekawszego. Ale to są takie naprawdę drobne rzeczy, gdzie ja nie pracuję w magazynach, gdzie ja nie wiem, czy na przykład lepiej jest stworzyć mniej artykułów, ale dłuższych, bardziej wyczerpujących temat, czy jednak lepiej dać czytelnikowi kilka bardzo krótkich artykułów, które tego tematu po prostu nie wyczerpią. Przypuszczam, że niestety to drugie. Pomyślmy chwilę na spokojnie. Czy to, że znalazłem jakieś literówki w artykule sprawia, że cały artykuł jest nagle niegodny czytania, że on jest mniej merytoryczny, że on nagle po prostu nie ma sensu? Czy to, że pewne rzeczy zrobiłbym inaczej, nazwałbym inaczej, filmy kinowe, posłużyłbym się może inną nomenklaturą. To zmienia jakość tych artykułów. Aktualnie nie znajdziecie na rynku nic lepszego, na pewno nie na 35 zł, nic bardziej merytorycznego i na pewno nie w wersji drukowanej i jeszcze po polsku. I jest to dla mnie o tyle bardziej imponujące wręcz dokonanie, że Kawaii już dawno temu upadło. Był powrót, też za sprawą CD Action swoją drogą, ale akurat to się tak bardzo pokryło i z pandemią, i z jakimiś tam horrendalnymi podwyżkami papieru, że po 7 numerach też musieli się zwinąć. Czy w taki sposób Spikane chce sprawdzić, czy Kawaii ma sens powrotu? Nie wiem. Moja teoria spiskowa, o której wspomniałem już wcześniej, w ogóle jest jeszcze głupsza niż inne teorie spiskowe. Mam nadzieję, że nie, szczerze powiedziawszy. Mogliście nie zwrócić uwagi, szczególnie na przybitkach, ale nie ma tu reklam. Jest tylko kilka dosłownie stron autopromocji, czyli inne wydania CD Action, książka, kanał na YouTubie i są dosłownie 2 reklamy. I to tyle, więc to, że w ogóle, że udało się to wydrukować, że ekipa dostała zielone światło, no to szacun naprawdę. Szczególnie, że nie ma w ogóle jeszcze nawet w planach wydania tego w ogólnym dostępie. To znaczy w sklepach, tam w punktach pracowych, kioski już tak nie istnieją, więc to jest dosyć oczywiste, że w kioskach tego nie będzie. I też uważam, że trochę szkoda. Wiadomo, że to było podyktowane jakimiś tam warunkami finansowymi. Uważam, że szkoda pod tym kątem, że siłą rzeczy wtedy więcej osób by się o tym dowiedziało, więcej osób by się tym mogło zainteresować. Również osoby, które już nie grają, już nie czytają, nagle by gdzieś tam w sklepie ktoś zobaczył: o, kiedyś oglądałem, czytałem, może sobie poczytam na podróż pociągiem. Bo chyba w takich miejscach gdzieś na przydworcach tego najwięcej schodzi, jak przypuszczam. Więc gdybym miał to podsumować, moim tak naprawdę jedynym zarzutem to jest ta taka warstwa wizualna, warstwa graficzna, bo
to jest po prostu jakiś tam mój konik i jakieś takie moje zboczenie, gdzie ja trochę bardziej zwracam na to uwagę, ale to też, też bym powiedział, że bez przesady, bo w samym medium prasy nie jestem na bieżąco. Więc byłaby to mimo wszystko dodatkowym kosztem, ale byłaby to też jakaś dodatkowa reklama, no ale nie muszę przecież ludzi z Sedection tego uczyć. Także myślę, że wnioski można już wyciągnąć samemu. Ja czytając to bawiłem się bardzo dobrze. I myślę, że nie jeden fan bawiłby się pewnie nawet lepiej, bo nie byłby tak czepliwy jak ja. Tak więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się do następnego. Pa!